Hej kochani, to Akwamaryna, zapraszam Was na kolejny Simsmas i na kolejny odcinek dotyczący modyfikacji. W tym filmie chcę Wam pokazać powrót gazety do The Sims 4. Oczywiście dla przykładu wybiorę swoją ulubioną rodzinę, czyli oczywiście Pancakesów. I chcę Wam pokazać, że gazeta wróciła, słuchajcie, do gry The Sims 4. Pewnie część z Was ją pamięta z poprzednich edycji. I to w zasadzie jak tak naprawdę przychodził jakiś mały dzieciak, przynajmniej jakiś młodszy Sim i po prostu kładł ją przed naszym domem. I ja, kochani, uwielbiałam tą gazetę. Oczywiście wiadomo, jak coś się ma, to się czasami z tego też nie korzysta. Więc nie będę oszukiwać, że zawsze korzystałam z gazety, ale do gazety mam sentyment i trochę brakowało mi jej w 4. edycji. W każdym razie teraz na dniach pojawił się mod, który nam umożliwia powrót tej gazety. Więc kochani, od razu, żeby nie tracić czasu, przechodzimy sobie w zawartość zmodyfikowaną, jeżeli chodzi o sortowanie. Mamy tutaj taką skrzyneczkę. No i ta skrzyneczka jest w różnych kolorach. To nie są jakieś takie, nie wiem, nowoczesne kolory. Nie ma to znaczenia. Ważne, że w ogóle taka skrzynka nam się pojawia. I oczywiście pokażę Wam teraz, jak to wygląda w trakcie rozgrywki. Klikamy na skrzyneczkę i tutaj mamy wybór. Możemy sobie po prostu kupić gazetę, pojedynczy egzemplarz za 2 simoleony. Ewentualnie możemy subskrybować dziennie tą gazetę za 1 simoleona, tak jak sama nazwa mówi, dziennie. Na samym początku wybierzemy po prostu opcję zakupienia tej gazetki i muszę przyznać szczerze, że to nawet fajnie wygląda. Że nie jakoś rewelacyjnie, ale to ma sens. Wkłada rękę w ten automat i przyjmuje gazetę. Dziękujemy za zakup obiektu. No i słuchajcie, nasza gazeta trafiła do wyposażenia. I tutaj, jak się okazuje, mamy 23 godziny na to, żeby ta gazetka zatrzymała jakby swoją świeżość, żeby po prostu była aktualna. Więc od razu sobie przejdziemy do domu. Myślę, że Eliska może na spokojnie sobie to wszystko przejrzeć. Oczywiście możemy sobie przeczytać tą gazetkę, czyli na przykład możemy znaleźć tutaj najświeższe informacje, jakieś codzienne afirmacje, jakiś dowcip. Możemy ją oczywiście umieścić w świecie, czyli po prostu położyć na jakiś stół bądź jakiś inny blat. Możemy dodać po prostu ten obiekt do ulubionych, ale to jest taka opcja podstawowa. Możemy czytać informacje o festiwalu i uwaga, od razu sobie to kliknę, bo czytanie informacji o festiwalu pozwoli nam otworzyć okienko właśnie z najbliższym festiwalem. I tutaj za chwilę nam się to powinno wszystko pojawić. Proszę bardzo. No i mamy najbliższy festiwal, to będzie zlot zapaleńców, który odbędzie się we wtorek między godziną 10 a 16. My tutaj w simowym świecie mamy na razie póki co poniedziałek 3 w nocy, no ale wiadomo, tylko testujemy tą modyfikację. No więc jeżeli wiemy już, jaki będzie festiwal, to teraz możemy sobie sprawdzić, czy faktycznie takowy festiwal będzie się odbywać tego i tego dnia, czy przypadkiem nas gazeta nie oszukała. W takim razie przechodzimy do zakładki kalendarza i mamy faktycznie zlot zapaleńców będzie się znajdować właśnie o tej i o tej godzinie. Możemy też tutaj oczywiście przeczytać tą ulotkę, no ale gazeta nam umożliwia to jakby troszkę szybciej i w taki bardziej jakby tradycyjny sposób. Jedyne, co mnie faktycznie martwi, to to, że po prostu Eliska odkłada tą gazetkę nie w tym miejscu, co potrzeba. Więc niestety, ale musimy sobie ją znowu przełożyć na stół i klikamy znowu na jej opcję. Do tego wszystkiego mamy też opcję zapoznaj się z najnowszymi historiami sąsiedzkimi. Więc od tej pory nie musimy klikać na skrzynkę pocztową, tylko możemy faktycznie po prostu sobie kliknąć na gazetkę. Więc w zasadzie to jest takie nasze nowe medium społecznościowe, można by tak powiedzieć. I zdecydowanie w taki bardziej tradycyjny sposób pozwala nam ta gazetka zaczerpnąć więcej informacji po prostu o tym, co się dzieje w naszej okolicy. Jak sami widzicie, na samym początku tego naszego filmiku były 23 godziny. W tej chwili jest 21 godzin. No i tutaj Wam mogę już zdradzić tą całą tajemnicę, że w momencie, kiedy minie ten czas jakby ważności gazety, już godzin 20, to wtedy gazeta zmieni swój wygląd na taki jakby bardziej pożółkły, taki bardziej brązowawy, coś w tym stylu, czyli po prostu będzie jakby taką po prostu gazetą zgniłą, powiedzmy, nieaktualną, przedawnioną. Kolejna opcja to jest check for discounts, czyli po prostu zaczerpnięcia informacji o najbliższych rabatach, zniżkach i tak dalej. Pojawi nam się nastrójnik właśnie związany z rabatami i tak dalej. Zniżka po znajomości, cecha łowczyni okazji. Dobrze jest być znanym w okolicy, zwiększa to szanse na korzystne zniżki w sklepach. Także najprawdopodobniej mamy możliwość skorzystać z ulgi cenowej gdzieś tam w otoczeniu. Jest to na pewno ciekawa opcja. Myślę, że warto w takim razie trzymać tą gazetę zawsze przy sobie. Kolejna sprawa to to, że ta gazeta chowa nam się czasami właśnie albo na podłogę, albo do wyposażenia. I to myślę, że jest po prostu zależne od jakichś tam interakcji. No ale tego, kochani, nie wiem. Ja mówię tylko na podstawie tego, co po prostu faktycznie zauważyłam. No i teraz możemy sobie sprawdzić jeszcze najświeższe wieści. I tutaj nam się znowu pojawia tak naprawdę nastrójnik skupiona najświeższe wieści. Wiadomość od inteligentnego głośnika. Nie ma to spersonalizowanej wiadomości na początku dnia, więc tak naprawdę to wszystko będzie się obracać wokół nastrójników, ale myślę, że nie ma w tym nic złego, przecież ta po prostu gazeta ma tak czy siak wpływać na naszych simów.
Postanowiłam nam troszkę rozświetlić to całe pomieszczenie, dlatego że chciałabym wam pokazać moment zmiany gazetki z nowej na już starą, nieaktualną. I jak sami widzicie, została nam dosłownie godzinka przydatności tej gazetki, więc kochani, od razu wejdę sobie w lepszy podgląd i mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać to wszystko. Proszę bardzo, słuchajcie, gazetka nam pożółkła, wygląda zdecydowanie mniej świeżo. Oczywiście ponownie możemy ją schować do wyposażenia, tylko po co? Bo myślę, że lepiej faktycznie po prostu ją wyrzucić. Wyrzucimy tą gazetkę i zobaczymy tak naprawdę, gdzie nasza simka z tą gazetką pójdzie. Okej, gazetka się obróciła w wielki worek z śmieciami i oczywiście trafiła do kosza. Wracamy w tej chwili do naszego mini kiosku i możemy zasubskrybować gazetę, tak żeby pojawiała nam się ona raz dziennie za jednego simoleona. Oczywiście klikamy subskrypcję i tutaj nam się pojawia komunikat, że zasubskrybowaliśmy The Sims Daily po obniżonej cenie jednego simoleona dziennie. Każdego dnia będziemy otrzymywać najświeższe informacje dostarczane w pobliżu naszej skrzynki pocztowej. Dostajemy też informację, że możemy w każdej chwili zrezygnować ze subskrypcji, na przykład klikając na skrzynkę pocztową. Proszę bardzo, tutaj mamy opcję usunięcia. Klikając na gazetę, no w tej chwili gazety nie mamy, więc ciężko mi to pokazać, ale jeszcze przy okazji klikając tak naprawdę na ten malutki kiosk. Więc w razie czego opcja usunięcia tej, powiedzmy, że prenumeraty jest dostępna, także bez obaw, w razie czego nic się tutaj nie będzie wam działo. No i słuchajcie, w takim razie ja teraz czekam na swoją poranną gazetę. No i słuchajcie, minęła w sumie godzina 9:10 i pojawił nam się komunikat, że dostaliśmy w sumie najnowsze wieści. Dzisiejsza poczta została doręczona. I słuchajcie, jak się okazuje, przy w sumie skrzynce pocztowej mamy faktycznie gazetę. I gazeta faktycznie jest nam dostarczana prosto pod dom. Także codzienna subskrypcja została nam poprawnie doręczona. I pewnie jak też zauważyliście, gdzieś tam w tle, mamy tutaj, słuchajcie, psa. Tak, dodałam naleśnikom psa. Kiedy ten pies nam by się tutaj zabłąkał gdzieś, wiadomo, po simowym świecie, będziemy mogli wtedy na spokojnie napisać ogłoszenie do gazety o tym, że ten pies nam zaginął. Także to niestety jest opcja, która jest dostępna tylko i wyłącznie za pośrednictwem dodatku Psy i Koty, ale fajnie, że coś takiego w ogóle autor modyfikacji nam dodał. Kolejna sprawa to to, że mamy tutaj prace dorywcze. I tutaj właściwie warto też zajrzeć do tych prac dorywczych, dlatego że przedtem nie mogłam wam ich włączyć, bo one są dostępne od konkretnej godziny. Także no niestety nie mogłam wam tego w nocy pokazać, natomiast teraz możemy sobie faktycznie jakąś pracę dorywczą wybrać. No i słuchajcie, z powrotem mamy sytuację, gdzie ta gazeta ląduje raz w wyposażeniu, raz na stole. No i w zasadzie możemy jeszcze faktycznie sobie przejrzeć lokalne plany działania. Zauważyłam, że jeżeli chodzi o tą modyfikację, to nie wszystkie rzeczy od razu się pokazują, jeżeli chodzi o tą gazetę. Niektóre rzeczy faktycznie przez to, że są zaczerpnięte z gry, są zależne po prostu od czasu jej trwania. Tak, żebyście się po prostu nie zdziwili, że faktycznie na przykład o 3:00 w nocy nie macie pracy dorywczej do znalezienia, bo tak jak mówię, po prostu niektóre opcje są faktycznie zależne od gry. No bo nie oszukujmy się, tak naprawdę ta gazeta jest po prostu zlepkiem wszystkich opcji, które my już po prostu w tej grze mamy. Jest jeszcze jakby druga strona gazety. W momencie, kiedy wpiszemy słynny kod Testing Cheats True i naciśniemy oczywiście klawisz Shift, a następnie potem na gazetę, to również tutaj będziemy mieli tak naprawdę kilka opcji. Jest ich co prawda niewiele, ale na przykład możemy natychmiastowo wprowadzić jakiś lokalny plan działania, bo tutaj tak naprawdę mamy tego typu możliwość. No i jeszcze możemy z powrotem wrócić do tych opcji i na przykład dać Simowi 15 punktów wpływu. To oczywiście wszystko jest dostępne, kiedy mamy życie eko. Tutaj też warto dodać, że jeżeli wielu Simów w naszym gospodarstwie domowym ma subskrypcję, to otrzymamy tylko jeden numer gazety dziennie i opłata zostanie naliczona tylko raz. Więc tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy gazetę kupi i Eliska, i Bob. Wszystko tak naprawdę zostanie, że tak powiem, uczciwie naliczone. I tu, kochani, przestroga dla osób, które są troszkę mniej pro-eko. Jeżeli mamy faktycznie więcej niż 5 starych gazet, po prostu tych przestarzałych, to nowe gazety nie będą dostarczane, dopóki po prostu tych starych się nie pozbędziemy. Także niestety, ale coś za coś. No i na samym końcu warto podpowiedzieć, że jeżeli faktycznie usuną wam się te powiadomienia, bądź po prostu wyczyścicie je sobie i nie będziecie pamiętali, czy faktycznie ta subskrypcja jest, bądź jej nie ma, to nie musicie pierwsze co lecieć do skrzynki i ją po prostu klikać. Możecie po prostu sobie zajrzeć do cech, oczywiście swoich simów i zobaczyć, czy po prostu tutaj ta subskrypcja jest odpalona, bo ta subskrypcja po prostu pojawia się właśnie w cechach naszych bohaterów. Także kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą gazetkę. Ja się bardzo cieszę, że gazetka powróciła do The Sims 4, nawet w postaci modyfikacji. Także zachęcam was do tego, żeby faktycznie ta modyfikacja znalazła miejsce i w waszej grze. Jest bardzo prosta do pobrania, bo wystarczy tylko pobrać plik ze strony internetowej i wsadzić go od razu bezpośrednio do folderu moc, także naprawdę nie ma nic prostszego. Ode mnie to wszystko. Widzimy się w kolejnym Simsmasie. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Dziękuję również moim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. I na razie, cześć, pa!